Witam wszystkich ponownie. Dzisiaj zrobimy pyszne ciasto marchewkowe z brzoskwiniami, bananami i śmietankowym kremem. Połączenie dla mnie rewelacyjne i naprawdę pyszne. Do tego fajnie się prezentuje, idealnie kroi. Sprawdzi się super na każdej rodzinnej uroczystości. Polecam. Składniki wypisałam Wam również w opisie pod filmem. Zaczynamy od wymieszania mąki pszennej tortowej 340 g z proszkiem do pieczenia 1,5 łyżeczki. Do tego soda pół łyżeczki i cynamon 2 łyżeczki. Mieszam i odstawiam na bok. Teraz ciasto. 4 jajka będę ucierać ze szklanką cukru, u mnie trzcinowy. Możecie użyć zwykły biały kryształ, jeśli wolicie. Ucieramy, aż będzie jasna, puszysta masa, a cukier będzie dobrze roztarty. Jajka z cukrem mamy utarte. Możemy dosypywać teraz naszą mieszankę suchych składników i 1 szklankę oleju rzepakowego na przemian. Miksuję na średnich obrotach, nie za dużych. I na przemian dodaję trochę mąki, trochę oleju, aż wszystkie składniki będą w środku. Masa już prawie gotowa i jeszcze tylko musimy dodać marchewkę. Dosypujemy marchewkę startą na drobnych oczkach. Mam jej 330 g. To są 2 pełne szklanki. Około 3 sztuk marchewek średniej wielkości. Mieszam wszystko już szpatułką, tylko do połączenia się składników. I wykładam na blaszkę wyłożoną papierem tylko na spodzie. Blaszkę mam o wymiarach 25 cm na 35 cm. Boków niczym nie smaruję. Ciasto rozprowadzam po całej powierzchni w miarę równo. I wstawiam do piekarnika rozgrzanego do 175 stopni góra-dół i będę piekła około 45 do 50 minut. Do tak zwanego suchego patyczka. I gotowe. Ciasto musimy teraz wystudzić. W międzyczasie kroję brzoskwinie z puszki, odsączyłam je na sitku. Nie wylewam jeszcze syropu, w którym były, bo troszkę będzie mi go potrzeba do nasączenia mojego ciasta. Kroję drobno w kostkę. Do szklanki wsypuję 2 łyżeczki żelatyny, zalewam zimną wodą, tak około 1/4 szklanki. Mieszam i odstawiam dosłownie na 2-3 minuty, żeby mi napęczniała. Odkrajam brzegi ciasta od blaszki i wyjmuję. Ciasto musimy zabrać z niego papier ze spodu. Ciasto rozkrajam na 2 części, w miarę równe. Z wierzchu mam troszeczkę wyższe z jednej strony, zetnę sobie do równego. Wykorzystamy ten ścięty kawałek na pokruszenie na wierzch później. Pierwszą część ze spodu układam ponownie w blaszce, drugą na razie odkładam. Ciasto nasączam odrobinę syropem z brzoskwin. Możecie pominąć, jeśli nie chcecie, ale ja lubię nadać jeszcze mu smaku brzoskwiniowego. Żelatyna mi napęczniała, wstawiam ją na około 30 sekund do mikrofalówki. Jeśli nie używacie mikrofalówki, możecie podgrzać ją w rondelku dosłownie przez kilka sekund. Żelatyna rozpuszczona
Zostawię ją teraz na około 5-6 minut, żeby mi troszeczkę przestygła i nie była już taka gorąca. Do misy robota wlałam 700 ml śmietanki kremówki mocno schłodzonej i będę ją ubijać. Przykryjcie sobie odrobinę wierzch misy, bo będzie trochę chlapać. Jak już zacznie być gęsta, wtedy możecie zdjąć pokrywę, już chlapać później nie będzie. Jak śmietanka zacznie robić się gęsta, to dodaję 4 łyżki cukru pudru. Dalej ucieram i dodaję serek mascarpone, około 400 gramów. I miksujemy już tylko do połączenia się z serkiem. Teraz do masy na koniec musimy dodać żelatynę. Ale żeby ją dodać, musimy ją zahartować. Ona jest jeszcze mocno ciepła, ale już nie jest wrzątca. Dodaję do niej około 2 łyżki naszej ubitej śmietanki. Mieszam dokładnie i wlewam z powrotem do śmietanki. Miksuję dosłownie krótko, tylko żeby się połączyło. I masa gotowa. Teraz do masy jeszcze lądują brzoskwinie. Wszystkie brzoskwinie daję do śmietanki i mieszam delikatnie, jak najkrócej. Jedną trzecią masy wykładam na ciasto i rozprowadzam ją po całości, cienką warstwę. Obieram sobie 4 banany, mam takie duże, długie, będą idealne. Możecie je pokroić w kawałki i dodać, ja jednak rozkrajam je tylko wzdłuż. Rozkrojone układam jeden obok drugiego na całym cieście. Na banany wykładam kolejną część ciasta. Zostawiam jeszcze 1/3 masy na wierzch. Wygładzam i nakładam drugą część ciasta na wierzch. Dociskam, ponczuję odrobinę znowu syropem z brzoskwiń i na wierzch wykładam 3. część masy. Rozprowadzam cienką warstwę po całości. Kruszę do miseczki ciasto, które ścięłam wcześniej z wierzchu i posypię jako kruszonkę na wierzchu. Gotowe ciasto wstawiam do lodówki na kilka godzin. Najlepiej na całą noc. Po całej nocy w lodówce możemy kroić. Pachnie bardzo pięknie. Jeśli podobał się Wam mój przepis, to próbujcie zrobić taki w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy Wam smakowało. Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów zapraszam Was również na moją stronę swojskiejedzonko.com oraz na moje playlisty na YouTube. Do usłyszenia!